Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. W projekcie tym relacjonuję Wam, jak w dzisiejszych czasach można kupić działkę, wybrać projekt budowlany, zbudować dom i ogród, jak mi to po prostu wszystko idzie. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak układałem gary na stropie Teriva, jak przygotowywaliśmy wszelkie zbrojenia, no i dzisiaj będziemy go zalewać po to, by móc budować kolejne piętro. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomaga. No i zaczynamy. No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, w drugiej części, w której pokazuję Wam, jak robimy strop. Więc to wygląda sobie w ten sposób. Nic się nie zawaliło od naszego ostatniego przyjazdu, czyli 2 dni temu. Dużo deszczu niestety popadało, ale dzisiaj jest w miarę ok. Więc ja definitywnie zabieram się dzisiaj za robienie tej belki, za jej zazbrojenie, a Artur będzie przycinał gazobeton na końcówki, żeby to już dzisiaj wszystko pouzupełniać. Przywieźliśmy sobie gazobeton pełny, więc zaraz zadzwonię i spróbuję zamówić na jutro gruchę z betonem, żeby jutro już to wylać. Dzisiaj mamy do zrobienia, tak jak powiedziałem, te belki, obszalować to wszystko, zazbroić, przęsła rozdzielcze. Przedwczoraj przyjechały mi od razu kraty. Zobaczcie, jakie udało mi się od razu kraty kupić. W projekcie mamy z pręta szóstki kratownicę 20×20, a ja sobie kupiłem 15×15. Zawsze gęściejsze, zawsze lepsze, a i tak dałem za to, można powiedzieć, grosze, bo 140 zł za sztukę. Wziąłem od razu 6 sztuk i to są 2 czy 2,5 metra, zaraz zobaczę, ale chyba 2 metry na 5 metrów, więc jak mam 6,60, to wszystkie od razu tak rozłożymy sobie, a resztę się dotnie i włoży w ranty i będzie super. Chwila muzyki i będzie wszystko zazbrojone, będzie można betonować. Dobra, zabieram się za robienie tej beleczki. No dobra, ja już idę sobie zbroić belkę. No i słuchajcie, teraz tak, kupiłem sobie już jakiś czas temu na tą belkę strzemiona, zamówiłem. Tak więc zobaczcie, ja strzemiona mam tutaj 180 na 135. I takie strzemiona, oczywiście zamówiłem je czytając ten śmieszny projekt. Zobaczcie, tu mamy belkę tą W1, tu jest ta moja beleczka i mam strzemiona, zobaczcie, 135, ja spróbuję zbliżyć, na 180, bo zamówiłem je z projektu. No i tak to jest zamawiać z tego projektu. Aha, jeszcze Wam tu pokażę. Zobaczcie, belka tu jest, ma być górem i dołem. Po 15 cm, strzemionką ma być co 15 cm rozłożone górem i dołem na belce. No to teraz, moi drodzy, zobaczcie sobie sami. Strzemiono na dole, grubość druta, a na górze gdzie? No i słuchajcie, to tak to jest, jak mamy artystów, architektów, którzy nam projekty gotowe mierzą. Ja w tym przypadku tutaj, zobaczcie sobie, ja sam zmieniłem rozstaw strzemion, ja dałem na 22 strzemionka i mi idealnie pasują na górę belek od Teriva. A tutaj się zapomniałem w ogóle zmierzyć tego, no i zaufałem projektowi i mi to tak wyszło. Więc moi drodzy, co ja muszę tutaj zrobić? Ja oczywiście postawię te strzemiona, puszczę sobie druty dołem w ten oto sposób, zazbroję tutaj pod górnym prętem Teriva. No i jeszcze sobie puszczę nad Terivą, no żeby mieć to, żeby to miało jakieś tam ręce i nogi, tak? Tutaj sobie tymi prętami dojadę tylko do końca. Już tu będzie najmniejszy akurat dla mnie problem. Jeden jeszcze pręt przepuszczę, no napieprzę tych prętów. Dodatkowo mam tutaj, słuchajcie, 3 dołem, 3 górą razy 12. Mam tą 12, ale przywiązałem sobie, bo miałem swoją 16, więc kto mi zabroni zrobić 16, ja sobie tą beleczkę trzasnę z 16. A tak, dla siebie.
No i dobra, zobaczcie, ja tą belkę już zrobiłem. Ona od góry sobie wygląda w ten sposób. Tak więc strzemiona mam co 15 cm. No i co? Tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, w projekcie mam 6 prętów 12. Ja 12 sobie puściłem dołem, żeby była pod belką od Terriwy. Oczywiście strzemiona stoją mi na blacie, po zalaniu będą widoczne te strzemione od dołu, ale to mnie w ogóle nie boli. Jak pamiętacie, ja będę sufity podwieszał. Ja mogę sobie tutaj tylko zarzucić lekko cementem już później na dole, więc nie muszę tutaj niczym podkładać. Ale co, miałem 16, tak jak nie wiem czy już wspominałem. Miałem 16, która już leży mi z pół roku. Postanowiłem sobie ją tu wykorzystać. Tak więc zobaczcie, to co przed chwilą jeszcze mówiłem, ten jeden wielki babol, jeżeli chodzi o strzemiona. No kurczę, wystarczyło, żeby one były troszeczkę wyższe, to bym sobie tą 16 położył na górę. Ale dobra, w tym przypadku jeszcze to mnie do końca tak nie martwi, bo ja tej 16 mam więcej. Doszedłem do wniosku, że jeszcze sobie ją przepuszczę od wszystkich. Tutaj zobaczcie belek od Terriwy na górze w ten oto sposób. Pyk, pyk. To jest, słuchajcie, ja mogę na wszystkim tutaj na tej budowie przyoszczędzić, ale to jest takie miejsce, w którym tutaj schody będzie ostatni stopień, więc tutaj będzie dużo chodzenia, tutaj będą drzwi od łazienki, od pokojów i tak dalej, więc tak naprawdę no ta część będzie dosyć intensywnie użytkowana, więc jak mam stal, to ją daję. Jeżeli nie miałbym tej 16, wykorzystałbym 12, specjalnie nie kupowałbym 16, ale ja po prostu ją mam, ona u mnie leży, nie mam do czego jej użyć, bo tą 16 się wykorzystuje jak się robi jakieś długie nadproża na duże okna, więc no leży, więc ją po prostu wykorzystuję. Tak więc no co, no wystarczy sobie pozbroić to, założę sobie kamerę na głowę. O, tak kochani, ja wykorzystuję do tego celu zwykłe, najzwyklejsze trytytki. Nie ma znaczenia czym wiążecie zbrojenie, ważne żeby było zgodnie z założeniami architekta, chociaż mój architekt to już jest jakiś szaleniec. Ja wam powiem, pisałem do tego biura projektowego, bo wy mi pisaliście już w komentarzach, że od rekuperacji powinienem sobie puścić górą te rury. Ja pisałem do architekta, jak ja mam w 4 cm styropianie wpuścić 5 cm rury. No do dzisiaj artyści nie mają problemu mi odpisać. A tam pisałem jeszcze o inne rzeczy, na inne rzeczy mi odpisali, na to już nie mają czasu i ochoty, więc no niestety, no w tym projekcie to jest dużo tutaj baboli, dlatego czasami trzeba coś pozmieniać, powprowadzać swoje rozwiązania. Tak jak w tym przypadku. Powiem wam szczerze, ta belka to będzie najmocniejszym elementem chyba w całym moim domu, bo nie przewiduję nic mocniej zbroić właśnie niż tą beleczkę tutaj. O. Potem te trytytki sobie wszystkie można poucinać jak tam kto woli. Jak tam kto woli, dowoli. Dobra moi drodzy, ja sobie to jeszcze już powiążę i za chwilę przechodzę do kolejnego etapu. A i tak wygląda moja skończona belka. No i słuchajcie, jak już mam belkę zrobioną, nie szaluję na razie jeszcze tej klatki schodowej. Teraz zabieram się za robienie zbrojeń podporowych. Zbrojenia podporowe robi się na wszystkich belkach Terriwy, które są dłuższe niż 6 metrów. Pech tak chce, że ja mam wszystkie belki 6,60 poza tymi dwoma. No ale jak już będę robił zbrojenie wszędzie, to i zazbroję te dwie beleczki, które są krótsze. Zbrojenie podporowe polega na czymś takim, że bierzemy sobie dwa pręty, może żebyście lepiej widzieli, bo jeszcze je wygiąłem. Dziesiąteczka na 1,20 m i 20 jest zagięte. Chodzi o to, że te pręty wkładamy sobie, powiedzmy, ja przyjdę teraz tutaj, pokażę wam tu. Wkładamy sobie pod wieniec, łączymy z belką, od razu zarzucam drugi w drugą stronę. Nie patrzcie na strzemiona, bo strzemion specjalnie jeszcze do końca nie powiązałem. I łączymy sobie najlepiej na szczytach tych przegródek od Terriwy.
Dobra, ja sobie to zaraz wszystko poprawię. I co, wyjeżdżam sobie do zewnętrznej. Przesadziłem troszeczkę z tym trytytką. Chciałem delikatnie, a zrobiłem za mocno. No i tak to jest. Człowiek śpieszy, chce coś nagrać i głupotę palnie. Dobra, o to mi chodziło. I wyjeżdżam sobie, słuchajcie, na zewnątrz, do zewnętrznego pręta zbrojenia. Ok, jakieś trytytki kupiłem, ciężko się je. Jeden. Jeden i drugi. Ok, i teraz mogę sobie złapać przy końcówce. I mogę złapać jeszcze tutaj. Nie muszę tego łapać nie wiadomo gdzie. Chodzi po prostu o to, żeby te zbrojenie było przy zbrojeniu te riwy. I w ten oto sposób muszę zrobić każdy. Polega to na zasadzie takim, że ten wieniec dodatkowo będzie jeszcze trzymał te belki. Gdyby nawet po jakimś czasie z jakichś tam niewiadomych przyczyn ten strop chciał usiadać, no to te ściany wieńcowe będą, ten cały wieniec będzie ściągał, trzymał je, żeby tego nie robiły. Ponoć, nie wiem, nie znam się na tym, robię, bo tak trzeba zrobić. A czy to działa, to nie mi to oceniać. Zabieram się za robotę, bo trochę tego mam. Natomiast jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak wyginać te pręty i by się zastanawiał tak jak ja, od czego służą te haki w kontenerze, nie Artur? O, na przykład takie. Jedni mi gadali, że to są transportowe, a mi się wydaje, że to są haki dla budowlańców, z których można sobie skorzystać. 20 mam tutaj. Tak? No i mi się wydaje, że one raczej nie służą do transportu towaru, tylko to jest dla majstrów budowlanych. Do wyginania prętów. A natomiast jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, czy już zrobił kąt, czy jeszcze nie, wystarczy, że powiesi sobie na ogrodzeniu i widzi, że jeszcze trochę, nie? Więc można sobie to jeszcze delikatnie dogiąć. No i teraz Kamilek przesadził. Poprawimy. I znowu Kamilek nie, już jest dobrze. Dobra. Tam delikatnie. Nie, żarty żartami, ale można sobie ułatwić w ten sposób, że możemy sobie o wszystkie elementy na budowie. 10 jest w miarę prostym drutem do wyginania. No i dobra, i wszystkie fajki już mam porobione, na tych długich też sobie porobiłem, tak więc mam już to do końca. Teraz będziemy wrzucać już przedostatnią rzecz, jaka jest pręty 12 na te wszystkie nasze belki rozdzielcze, więc musimy sobie tutaj wymierzyć i wrzucić po prostu je pod bynajmniej jedną, bo druga pójdzie na wierzch, ale jedna musi iść pod pręty od belek te riwy. No i dobra, druty puszczone, słuchajcie, w krawędziach, tam gdzie mają być żebra rozdzielcze. No i co, jeden jest dołem, a drugi leży sobie po prostu na wierzchu na górze. I teraz co, zwiążemy ten górny po prostu sobie tutaj z terivą, z drutem od belki od teriwy,
A ten dolny, za chwilę zatrudnię Artura, można sobie kupić takie strzemiona, tak zwane esy, które trzeba podwiesić. On nie może tu sobie tak leżeć na tej belce, trzeba go po prostu podwiesić. My nie będziemy tego podwieszać na strzemionach, po prostu Artur drutem wiązałkowym złapie za górny pręt, zrobi kilka pętelek i podwiesi, żeby tak to wisiało. Ja się przez ten czas muszę dokończyć, bo mi zostało jeszcze troszeczkę tych fajek tam do powkładania, trochę czasu się z tym schodzi, więc za chwilę to będzie też już powiązane. No dobra, teraz zaczynam wrzucać te siatki na górę. Mówię, siatki mają 5 metrów, czyli co, postawiłem sobie teraz takie dwie deseczki, oprę sobie tą siatkę o te deski, no i będąc na górze po prostu je wciągnę i zaczynam je rozkładać. O, zobaczcie, dostawiłem sobie do pionu i będzie o wiele prościej po tych dechach wsunąć, żeby nie uszkodzić tego mojego styroduru, co tam jest na górze. No dobra, słuchajcie, robi się coraz ciemniej. Nie wrzuciliśmy w końcu jeszcze tych kratownic. Te kratownice już niech tak zostaną sobie. Jutro to zrobimy. Bądź co bądź, zostało nam powrzucanie tych kratownic tutaj na górę. No i obszalowanie klatki schodowej. Ale to zostawimy sobie na jutro. Słuchajcie, jutro przyjeżdża nam o godzinie 11 beton, więc mamy mało czasu, żeby to jutro zrobić. Natomiast ja rano muszę podać ile będę potrzebował betonu, wobec czego, moi drodzy, powiem wam, jak ja to wyliczam. Mianowicie zobaczcie na tą całą terywkę i teraz tak, wieniec od styroduru do styroduru to jest 9,15, więc belka moja ma, zaraz wam miarkę pokażę, belka moja ma szerokość, tu jest 15, ale ja liczę sobie to jako 18, tak po prostu na wszelki wypadek. 17, przepraszam, ja sobie dam po prostu 2 cm więcej. No i tutaj od samego gazobetonu, słuchajcie, na 25 cm, dlatego że jest 21 gar i 4 cm jest mój, słuchajcie, XPS. Więc tutaj zobaczcie, mam 17 na 25 razy 9, 15. I co? I tutaj muszę policzyć to dwie sztuki. Następnie znowu 17 na 25 i tym razem na 6,50, bo odliczyłem sobie grubość tego wieńca, tak? Więc mam wszystko już na 6,50. Tak więc co? Teraz następne belki od Teriwy. Ja sobie liczę je normalnie 12, tak jak powinny być. Na głębokość, słuchajcie, 18, bo tyle wychodzi. No i teraz mam raz, 2, 3, 4, 5. Tych nie liczę. Tych nie liczę. 6, 7, 8, 9 sztuk. No i tak zaznaczyłem sobie 9 sztuk. Następne belki moje to są znowu 41. Zobaczcie, chodzi te potrójne. 41 na 18. Mam je dwie sztuki. I one są długie 4,50, 6,50, dlatego że też idą do samego końca, zobaczcie sobie, więc też są 6,50. Teraz te dwie belki znowu 12 na 18 i one są po 4,50, dwie sztuki, jest ok. Teraz żebra dałem sobie 10, chociaż one mają 8, gdzie niegdzie 7, ale policzyłem sobie, słuchajcie, 10 na 20 głębokie, dlatego że liczę tam do szalunku, nie do tutaj tej belki od Teriwy, więc policzyłem sobie razy 9,15 razy 10 cm. Belka ta tutaj 1,8 długości, dlatego że liczona już jest bez, zobaczcie, bez tych potrójnych, tylko sama beleczka, 1,8 długości i tutaj mam ją 20 na 30 liczone od dołu. No i co? I na samym końcu znowu płyta 9,15 na 6,80 razy 4 cm. O, tu nie zaznaczyłem, tu sobie zaznaczę, razy 4 cm. Ja to zliczę, przecież nie będę teraz liczył. No i w następnym wejściu już najprawdopodobniej jutro powiem wam, ile tutaj betonu mi wyszło. Plus minus coś sobie jeszcze doliczę na wszelki wypadek. Lepiej, żeby było za dużo niż ma zbraknąć. Najwyżej się wyleje tam, gdzie w przyszłości ma być taras. Nie, betonu nigdy za wiele.
gorzej jak jest za mało. No dobra, dzień 0. Dzisiaj mamy zalewać strop, ale jest niestety źle. Jest bardzo źle. Całą noc pada i zapowiadałem, że jeszcze dzisiaj cały dzień będzie padało. Teoretycznie dla zalewania tego stropu to nie przeszkadza, bo mokre na mokre będzie ok. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyjeżdża beton o 11, a my kończymy wrzucać te kratownice i musimy je jeszcze powiązać. Natomiast wczoraj wyliczyłem, że betonu jest mi potrzebne 6,2 metra. Tak więc już zadzwoniłem, że jednak to będzie 6,5 metra. Więc no co, no idziemy wiązać te kraty. Musimy jeszcze zaszalować wejście na klatki schodowej. Tak więc jest jeszcze troszeczkę tutaj dzisiaj do zrobienia. No i nie nagrywałem wam, jak układaliśmy kraty, ponieważ jak to robiliśmy, to strasznie lało. A teraz jak na złość przestało. Raczej to dobrze, że przestało, bo trochę tego deszczu jest. Nie wiem, czy z tą gruchą nie będzie dzisiaj problemów. Zobaczcie, jak mokro się zrobiło na budowie. Ale wracając do kratownic, wszystkie 6 mi starczyły, idealnie równo. No i co, teraz robimy sobie taki myk, że wszystkie te kratownice, chociaż na jedną opaskę, przywiązujemy sobie do belek od Terriwy. Dlatego, że nie chcę, żeby one tak do góry pracowały. Dlatego, że jeżeli będziemy zalewać, być może coś będzie wystawało. Będziemy musieli, słuchajcie, równać to, czy coś zagłębiać. Potem będzie za późno. Lepiej to wszystko pościskać już do Terriwy, żeby beton był, żeby cała płyta była zalana od góry, żeby te pręty w ogóle nie wystawały. No jak mamy już na opaski wszystko pospinane, o, w taki sposób to wygląda. Ostatnia rzecz, jaką trzeba zrobić, to musimy zaszalować te całe wejście. No dobra, strasznie wilgotno jest, więc obiektyw trochę zaparowany, ale nieważne. Nasz szalonek wygląda w ten sposób. Objechaliśmy sobie go dookoła, skręciliśmy go od dołu na wkręty. Tak, panie Arturze? A od góry po prostu przypieszyliśmy dechy. Tak więc pierwsza deska trzyma tamten bok i opiera się o krawędzi tej. Te dwie deski oczywiste rozpierają wieniec. No i druga decha tak samo tu przykręcona, więc tu się wydarzyć nic nie powinno. Zostało nam do zaszalowania tylko i wyłącznie końcówki od gazobetonu. No i czekamy, za jakieś 20 minut będzie gruszka.
Dobra, słuchajcie, po wibrowaniu, po łatowaniu, po ściąganiu, po grabieniu i w ogóle po jednej wielkiej męczarni wygląda to sobie w ten sposób. Jeżeli ktoś by się pytał, czy jest to idealnie prosto, nie, na pewno nie jest to idealnie prosto. Powód jest główny taki, że no niestety jest to Terriva, więc woda z tego betonu bardzo szybko uciekła. A gdzie ona uciekła? No oczywiście, że tutaj na dół. Zobaczcie, ile jej jest. Więc jeżeli mało wody, no to niestety nie było za bardzo szans, żeby to fajnie szybko rozrównać. Czy zastosowałbym łatę wibracyjną? Powiem szczerze wam, nie wiem. Jeżeli może bym miał jeszcze z długości tutaj do pracy, żeby jeden rozgarniał, drugi wibrował, bo sama łata wibracyjna to ja praktycznie to samo zrobiłem łatą, więc ona mi tutaj za bardzo nie pomogła, chociaż na pewno by ułatwiła pracę. Nie wiem, czy bym zastosował. Bądź co bądź nie miałem, jakoś to wyszło. Nie zależy mi, żeby to było mega idealnie, ale jest fajnie. Jako kierownik pełniący funkcję, jako inwestor pełniący funkcję kierownika budowy, uważam to za przyjęte. Tak więc ogłaszam przerwę technologiczną na tydzień czasu, ale nie znaczy, że przez tydzień czasu coś tutaj się nie będzie działo, bo będzie się działo i to sporo. Bądź co bądź, moi drodzy, strop jest zalany, więc jeszcze pokażę wam, jak to z tą równością mniej więcej jest, bo to fajnie będzie widać. Zobaczcie, jest w miarę ok, nie? Jeżeli będzie bardzo źle, to zamiast styropianu dam po prostu styrobeton i sobie to wszystko się wyrówna. Nie ma takiej bidy, jak na dwie osoby, mnie i pomocnika. Myślę, że daliśmy sobie radę. Zobaczcie, wszędzie mokre, jest to normalne. Gazobeton wytrzymuje, wszystko wytrzymuje. Ale bądź co bądź, dzisiaj już nie mam zamiaru tutaj spędzać czasu. Jadę na zasłużony odpoczynek. Jeżeli wam się podobała moja praca, jeżeli wam się podobało to, co ja tutaj wyczyniłem w te kilka dni znowu, zostawcie łapkę w górę. Bardzo mi to pomaga. No i co, moi drodzy, najwyższa pora na podsumowanie tych 3 odcinków, ile to wszystko mnie kosztowało. No dobrze, moi drodzy, mamy 28 listopada 2024. Na działce zacząłem 19 września robić, tak więc od 19 września zrekultywowałem cały grunt, zrobiłem ogrodzenie, przywiozłem kontener, zrobiłem fundamenty, zrobiliśmy ściany, no i dzisiaj wylaliśmy strop. Tak więc można powiedzieć, że w 2 miesiące jest wszystko odwrócone do góry nogami. Jesteśmy prawie że gotowi, dlatego że musi minąć kilka dni, żeby robić piętro. Moi drodzy, baliście się o gazobeton 6, z którego zrobiłem wieniec. Jak widzicie, zero problemów, jedynie ten wieniec trzeba było na 2 razy. Ja za pierwszym razem, jak trzymałem rurę od pompy, obleciałem go. Nie trzymałem rury bezpośrednio nad wieńcem, tylko troszeczkę nad stropem, nad Terrivą. Artur za mną szedł, dogarniał. Zanim zalaliśmy wszystkie belki od Terrivy, już troszeczkę gazobeton wypił tej wody z betonu, wzmocnił to troszeczkę i za drugim razem już laliśmy to wszystko śmiało. Jak widzieliście, no tak jak mówiłem na filmiku, jest to Terriva, więc z Terrivy szybko ta woda uciekała, więc mieliśmy troszeczkę problem z tego poziomowaniem. Urobiliśmy się popachy, ale myślę, że wygląda to dosyć spoko. Słuchajcie, w poprzednim odcinku, a raczej 3 odcinki temu, dlatego że w 2 ostatnich nie robiłem podsumowań, powiedziałem, że podsumuję wam całą Terrivę, więc mieliśmy kwotę całego projektu, czyli od koszt działki i wszystkiego, co do tej pory zrobiłem. No i co? W tym odcinku dojdzie nam następująca lista. No mam dzisiaj troszeczkę listę. Pamiętajcie, jeżeli przypomni wam się coś, o czym ja zapomnę, dajcie znać w komentarzach, doliczymy to do kolejnego odcinka. Wy też oglądacie, śledzicie to, więc wiecie mniej więcej, co ja kupowałem. Może po prostu o czymś zapomniałem. Bądź co bądź zaczynamy od stali. FI 12, FI 10. Już nie przeliczę wam na pręty, więc 12 szła na cały wieniec, 12 szła po 2 sztuki na żebra, 10 szła na wzmocnienie podporowe. Bądź co bądź za całą stal zapłaciłem, już pamiętam, 18 prętów 12 i 10 prętów 6. 18 prętów 12 i 8 prętów 10 było kupione. I za to wszystko zapłaciłem 1050 zł. Strzemiona zamówiłem
zdalnie wraz z przesyłką kurierską zapłaciłem za strzemionka 180 zł i to są strzemiona na wieniec oraz na tą belkę nad klatką schodową. Jak pamiętacie, musiałem kupić styropian XPS najtwardszy 700, 2 arkusze po 36 zł, 72 zł. Z tego XPS-a zrobiłem te paski podwyższające onad beton. No i oczywiście przyjechał cały strop. Strop mnie kosztował, czyli belki, wszystkie belki 6,60 plus dwie belki 4,50 od Teriwy, 305 garów. Za wszystko zapłaciłem 6080 zł. Siatkę, którą na sam koniec kładliśmy już na całej powierzchni. W projekcie miałem oczko co 20 cm, pręt 6, nawet gładki, ja miałem żebrowany. Siatka miała wymiary 5 metrów na 2,10. Za 6 siatek po 140 zł zapłaciłem 840 zł. Teraz tak, gazobeton, którym uzupełnialiśmy te boki. Ja miałem swój jakiś tam H+H, jeszcze mam jego 6 palet. Ja ten gazobeton zakupiłem, jak miałem realizować projekt kopuły. Z tego gazobetonu miałem bloki wycinać. Wyszło jak wyszło. Mamy inny teraz projekt. Nie wiem, jak ja go będę w tym projekcie przeliczał, dlatego że te 7 palet po prostu będę chciał wymurować ściany na górze. Nie policzę go, po prostu nie ma sensu go liczyć. Beton, którym w końcu zamówiłem 6,5 kubika, 6,5 metra sześciennego za beton. Z kosztem pompy zapłaciłem 3040 zł. Moi drodzy, wkręty, drut, jakieś inne pierdoły, paski, trytytki 50 zł. Nie liczę takich rzeczy jak stemple, dlatego że stemple mam pożyczone. No jeżeli bym wypożyczył na przykład jakieś wypożyczalnie, to bym ten koszt sobie doliczył. Nie liczę blatów. No blatów to ja jeszcze mam jeszcze na kilka budów. Blaty można tanio kupić na portalach ogłoszeniowych. Już firmy, które użyją je z 20 razy już je wyprzedają, bo one zazwyczaj już mają tyle razy upadły, już mają ranty jakieś tam zbite i tak dalej, więc blatów też nie liczę. Można je kupić, polecam blaty, a nie deski, bo blat można przyciąć, widzieliście, ja wziąłem cały blat 50 do muru, przykręciłem, potem go podtrzymałem bocznymi pionowymi, też krótszymi blacikami. Z blatu zrobiłem fajny szalunek na schody. Ja lubię używać blaty, potem widzicie z tych podpór, jak te blaty zdejmę, znowu gdzieś tam użyję. Kilka zmarnowałem blatów, nie liczę, mówię stempli tak samo. Nie wiem, jeżeli naprawdę czegoś zapomniałem, to bardzo Was przepraszam. Przypomnijcie mi w komentarzach, więc dzisiejszy odcinek kończę kwotą na dzień dzisiejszy taką. Moi drodzy, teraz mamy czwartek, więc będzie piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, we wtorek najprawdopodobniej tam pojedziemy. Muszę coś wymyśleć właśnie, bo mam 7 palet gazobetonu, który będę chciał tam przewieźć, ale oczywiście z wiadomych przyczyn nie mogę go postawić na stropie, chociaż byłoby idealnie, żeby na stropie on był i moglibyśmy sobie murować w górę. Bądź co bądź będę musiał wymyśleć jakiś sposób na transportowanie go na górę, bo nie chcę mi się ręcznie go nosić. Pewnie to będzie jakiś bloczek, jakiś koszyczek i jakoś go tam będziemy sobie wrzucać. Bądź co bądź od środy zaczynamy murować już ściany w górę. No i żeby wieńczyć, być może będziemy myśleli na temat dachu. Moi drodzy, ten projekt, czytając Wasze komentarze, nie ma nikogo uczyć, jak budować dom i tak dalej. Już wielokrotnie, ja też nie muszę nikomu nic udowadniać, już wielokrotnie udowodniłem sobie i Wam również, robiąc inne rzeczy na moim YouTubie. Ja po prostu chciałbym Wam dalej zademonstrować, że jeżeli chcemy, to się da. Parę osób, nie wiem dlaczego, ale pisze, że jak się ma czas i pieniądze, to sobie można. Moi drodzy, jeżeli ja nawet pracując, bo ja też pracuję, jeżeli miałbym się wdać w każdego z Was, każdego innego mieszkańca naszego kraju, który chciałby zrobić właśnie taki projekt, ma zdolność powiedzmy kredytową na te 200 000, to może sobie wziąć te 200 000, zwolnić się z pracy na pół roku, podwinąć się rękawy, wykonać coś podobnego, co ja wykonuję i potem wrócić do pracy i spłacać ten kredyt.
To nie jest tak, że jeżeli ktoś pracuje, to on nie może pracy przerwać, żeby coś robić. Nie, nie mylmy lenistwa z pracą. To jest moja praca. Ja ją wykonuję. Kiedy ja to skończę, wracam do swoich zajęć, więc to tak działa. No nie jest tak, że ktoś ma czas. Tak, ja mam czas, dlatego że ja mam określony czas na zrealizowanie tego i tak samo każdy z Was. Jeżeli pracuje, może w pewnym momencie przerwać tą pracę. Na pewno z tego kredytu, z tych 200 000 spokojnie przez 6 miesięcy sobie wyżyje, ale przez 6 miesięcy jest w stanie to zrobić. A jak widzicie, kwotę, którą dzisiaj już mieliśmy, ja mam już zamknięte piętro, zaraz będę robił drugie piętro, więc no zobaczymy. Ja nie mówię, że to będzie tanie, ale zobaczymy, ile mnie to wyjdzie. Mamy rok 2024, nic nie jest taniego, ale powiem Wam szczerze, nic nie będzie taniego. Moi drodzy, jeżeli to, co robię, Wam się podoba, pamiętajcie zostawić łapki, tutaj udostępniajcie te filmiki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!